Dzisiejsze posiedzenie rządu, które rozpoczęło się od minuty ciszy. Upamiętniliśmy w ten sposób nieprzypadkowo w tym miejscu tragiczną śmierć naszego żołnierza. Cała Rada Ministrów poświęcona była ta część, która zakończyła się przed chwilą sytuacji na granicy i szerzej kwestii bezpieczeństwa w Polsce. Odebrałem także informację o tym ministra spraw wewnętrznych i administracji, o sytuacji w Skarżysku-Kamiennej, w zakładach Mesko, gdzie doszło do eksplozji. No, z oczywistych względów jesteśmy bardzo czujni i wrażliwi na wszystkie tego typu sytuacje. Na razie nie ma powodu przypuszczać, aby jakaś zewnętrzna siła stała za tym dramatycznym zdarzeniem w fabryce Mesko, ale są na miejscu szefowie odpowiednich służb i będziemy sprawdzać oczywiście każdy szczegół. Tam niestety też zginął człowiek w czasie pracy, doświadczony pracownik zakładów Mesko. Rozmawialiśmy dzisiaj o tym, co państwo polskie musi zrobić, aby sytuacja na granicy była bezpieczniejsza z punktu widzenia państwa polskiego i mniej dokuczliwa, co jest dzisiaj bardzo trudne z punktu widzenia mieszkańców tej ziemi. Przyjęliśmy uchwałę, której konsekwencją praktyczną jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji o utworzeniu strefy. Tej strefy przy granicy z Białorusią, o której głośno dyskutowano w ostatnich dniach. Elementy tego rozporządzenia konsultowaliśmy z zainteresowanymi stronami. Oczywiście chodzi o to, i tutaj nie owijaliśmy tego w bawełnę, aby utrudnić przemyt nielegalnych migrantów przez granicę polsko-białoruską i żeby zbudować lepsze warunki dla służby zarówno Straży Granicznej, jak i wojskowych i policji. To zawsze budzi oczywiście negatywne konsekwencje z punktu widzenia interesów mieszkańców, zdajemy sobie z tego sprawę. Podkreślamy w tej uchwale nie tylko to, że doceniamy wysiłek i straty, szkody, jakie ponoszą ludzie tu mieszkający z powodu tej wojny hybrydowej, jaką Białoruś i Rosja prowadzą na naszej granicy. Ten proces już się zaczął, będziemy szukali także sposobów pomocy i użyjemy różnych dostępnych nam środków, aby pomóc mieszkańcom tej ziemi w związku z negatywnymi konsekwencjami wojny, a także, jeśli takie się pojawią, z negatywnymi konsekwencjami utworzenia tej specjalnej strefy. Ona nie będzie tak głęboka, jak niektórzy w komentarzach i w swoich analizach to przedstawiali w ostatnich dniach. W sumie w porównaniu do, pamiętacie państwo, tej poprzedniej wersji, która funkcjonowała tutaj na początku tego napięcia na granicy, mówimy o kilkudziesięciu kilometrach, o 200 metrach głębokości. Są miejsca w rezerwatach, gdzie ta strefa będzie szła w głąb około 2 kilometrów, ale to są niedługie odcinki i one są związane z obecnością przemytników, którzy operują przede wszystkim na terenach zalesionych i nie bezpośrednio przy granicy, tylko właśnie w odległości kilometra, półtora, dwóch. W tych miejscach strefa dlatego będzie szersza. Chcę powiedzieć jeszcze raz, ja wiem, że to budzi emocje także ze strony części opinii publicznej, ludzi i środowisk zaangażowanych także w niesienie pomocy tutaj przy granicy. Zadaniem państwa jest ochrona i obrona granicy i tutaj nie zmieni tego ani żadna polityka, ani emocje ludzkie. Ja to wszystko szanuję, ale zadaniem państwa polskiego jest użycie wszystkich dostępnych metod, aby granica była bezpieczna, a to znaczy, że ta granica nie może być bezkarnie przekraczana przez nielegalnych migrantów i zorganizowane przez władze Białorusi i Rosji. Nie musimy już tego dokumentować, to już jest oczywiste dla wszystkich na świecie, że ten proceder jest organizowany przez
administrację białoruską i rosyjską i nieprzypadkowo cały świat nazywa to wojną hybrydową na naszej granicy i dlatego państwo polskie tym bardziej jest zobowiązane, aby szukać wszystkich dostępnych metod na ochronę naszej granicy i tutaj się nie będziemy cofać. W związku także z tym bulwersującym zdarzeniem, mówię tutaj o zarzutach wobec żołnierzy, którzy zostali oskarżeni o nieuprawnione i niezgodne z regułami użycie broni na granicy. Po pierwsze chcę państwu powiedzieć, w tych ostatnich godzinach przed wyborami nie chciałem o tym mówić, bo to nie jest materia właściwa dla czasu wyborczego. Ale dzisiaj to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Wszystkie opinie, jakie się pojawiły, artykuły, tezy, że sytuacja, z jaką mieliśmy do czynienia w marcu, a więc zatrzymanie żołnierzy w związku z przekroczeniem według prokuratury, ale także według ich przełożonych, i mówię tutaj o wojskowych, przekroczeniu uprawnień, że ta sytuacja w najmniejszym stopniu nie sparaliżowała ani Straży Granicznej, ani tym bardziej wojska, jeśli chodzi o wypełnianie misji na granicy. Wręcz przeciwnie. Znaczy, warto sobie uświadomić, że broń w celach ostrzegawczych. Przecież nasi wojskowi, nasza Straż Graniczna, nasza policja nie strzela do ludzi, ale używa broni w celach ostrzegawczych. Także ta broń używana była ponad 1000 razy w ostatnich 6 miesiącach na granicy. Chciałbym, żebyście wszyscy państwo sobie zdali sprawę, z jak masywnym, jak naprawdę poważnym problemem mają nasi żołnierze, strażnicy graniczni, policjanci tutaj na granicy. Po tym zdarzeniu w marcu nikt nie poczuł się, jeśli chodzi o wojskowych czy Straż Graniczną, sparaliżowany. Tylko w maju ponad 700 razy, 770 razy użyto broni w celach ostrzegawczych, broni palnej na granicy białorusko-polskiej. 700 razy tylko w maju. Więc w tym sensie chcę bardzo wyraźnie podkreślić, że to nie jest tak, że przełożeni, dowództwo wojskowe, prokuratura wojskowa chcą jakby sparaliżować działania żołnierzy, czy utrudnić, czy zastraszyć żołnierzy. Są te nieliczne na szczęście sytuacje, kiedy powstają wątpliwości, czy nie przesadzono, czy nie przekroczono w sposób drastyczny reguł postępowania. To jest bardzo trudna służba i ja sobie zdaję sprawę, jakie to jest wielkie wymaganie wobec polskiego żołnierza, żeby pamiętał o przepisach prawa wtedy, kiedy jest też bezpośrednio zagrożony. I chcemy, żeby w najbliższej już przyszłości żołnierze nie czuli się jakby przygnieceni tymi okolicznościami prawnymi, co nie znaczy, że będą zwolnieni z obowiązku respektowania prawa. Ale na mój apel, pamiętacie państwo, mówiłem o tym kilka dni temu, pan premier Kosiniak-Kamysz przygotował, te prace trwały już wcześniej, odpowiednie rekomendacje prawne. Mamy tutaj projekt ustawy o zmianie ustawy o obronie ojczyzny oraz niektórych innych ustaw. I w pierwszej części tego projektu jest mowa o innym postępowaniu wobec żołnierzy, funkcjonariuszy, którzy, tutaj zresztą mówimy o żołnierzach, ustawa dotyczy polskich żołnierzy, którzy używają broni w sytuacji zagrożenia. I tutaj jest te okoliczności, kiedy żołnierz ma prawo użyć broni i kiedy użycie broni z założenia nie jest przestępstwem. No, musiałoby się zdarzyć coś wyjątkowego, żeby uznać to za przestępstwo. A więc jeśli żołnierze w związku z wykonywaniem czynności lub zadań służbowych i gdzie są wskazania, że być może naruszono zasady do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, broni lub innego uzbrojenia. Więc jeśli żołnierze w celu
odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu, lub odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby, lub przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność tego żołnierza lub innej osoby. Konieczności przeciwstawienia się osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności tego żołnierza lub innej osoby, lub która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną żołnierzowi lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania. Jeżeli okoliczności wymagają natychmiastowego działania, to wtedy według tych nowych przepisów żołnierz nie popełni przestępstwa, jeśli użyje broni, chociaż w normalnych okolicznościach byłoby to uznane za naruszenie zasad do użycia lub wykorzystania broni. Ale jeśli to będą takie okoliczności, jakie wymieniłem, to z zasady to nie będzie przestępstwo. W tym projekcie ustawy mówimy także o bez potrzeby ogłaszania stanu wyjątkowego czy stanu wojennego, o możliwości użycia oddziału Wojska Polskiego na terenie, na terytorium państwa polskiego. Dotychczas było to niemożliwe. W związku z zagrożeniem, o którym informujemy od dłuższego czasu, to są też niestety zagrożenia, które się pojawiają w innych krajach europejskich. Dzisiaj Niemcy w kontekście Mistrzostw Europy w piłkę nożną, prezydent Macron w związku z Olimpiadą w Paryżu otrzymują codziennie informacje o zagrożeniach sabotażowych i dywersyjnych w trakcie tych imprez organizowanych czy inspirowanych przez Rosję. Czechy, jak państwo wiecie, w ostatnich kilkudziesięciu godzinach zostały postawione w stan alarmu, więc także my w Polsce musimy być przygotowani i my już nie możemy jakby doganiać rzeczywistości. Ona jest inna niż kiedyś. I ani konstytucja, ani nasze przepisy, nie tylko u nas w Polsce, nie przewidziały czegoś takiego, że państwa z nami sąsiadujące będą organizowały na masową skalę przemyt, łamanie, gwałcenie naszej granicy, także przy użyciu czasami broni i przemocy. Nikt nie przewidział, że będziemy obiektem ataków w cyberprzestrzeni na wielką skalę. Zupełnie nikt nie był w stanie przewidzieć, kiedy tworzyliśmy nasze przepisy prawa, że będziemy mieli do czynienia z aktami sabotażu i dywersji na terenie naszego kraju. I dlatego przygotowaliśmy przepisy, które umożliwią nam podjęcie działań, a nie szukanie, no wiecie, tak trochę po omacku możliwości prawnych. Będę przekonywał wszystkich, aby, wiem, kontrowersyjne, niełatwe do zaakceptowania, ale żeby te przepisy wprowadzić jak najszybciej w życie. Będziemy o tym także rozmawiali z panem prezydentem za chwilę na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Jak wiecie, policja już tutaj działa przy granicy. To bardzo zmieniło jakość, jeśli chodzi o skuteczne przeciwdziałanie, szczególnie zbiorowym próbom przekroczenia granicy. Do tej pory na przykład przepisy uniemożliwiały korzystanie z takiego sprzętu jak armatki wodne żołnierzom. Do tego potrzebna jest policja. Dzisiaj ta współpraca na granicy oddziałów policji, Straży Granicznej i wojska jest coraz lepsza i jakby nie tylko kwestie prawne, które w tej chwili regulujemy, ale też logistyka, coraz więcej doświadczenia powodują, że nasi żołnierze, Straż Graniczna i Policja będą coraz skuteczniej uniemożliwiać nielegalne przekraczanie granicy. Druga część naszego posiedzenia odbędzie się w środę o godzinie 9 rano. Tam będziemy rozstrzygać kwestie dotyczące płacy minimalnej, wieloletniego, znaczy założeń do budżetu przyszłorocznego, ale o tym poinformujemy, o efektach tego drugiej części posiedzenia rządu w środę po posiedzeniu rządu. Muszę, zdaje się, pędzić. Jest. Zgadza się, ze względu na Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Także zobaczcie państwo, do ale zobaczenia niebawem. nawet jak minutę się spóźnię, to wiecie, co będzie. Tak.
No, rozporządzenie ministra Siemoniaka zostało dzisiaj jednoznacznie wsparte przez Radę Ministrów. Jeśli pytacie mnie o dzień i godzinę, no my dzisiaj zaczniemy już przygotowywać to. Nie wiem, kiedy ostatecznie te przepisy, które będą odczuwalne przez ludzi, jaki to jest dokładnie termin, ale jeszcze dzisiaj poinformuję. Nie przygotowałem tej informacji MSWiA o dniu i wyda godzinie. komunikat w tej Ale sprawie proszę szczegółowy. spodziewać się komunikatu jeszcze dzisiaj ze strony ministra spraw wewnętrznych i administracji w tej sprawie. Dziękuję. Bardzo dziękujemy.